Chciałbyś skleić swój pierwszy model czołgu, ale nie wiesz od czego zacząć? Po obejrzeniu tego poradnika przekonasz się, że dojście z tego punktu do tego nie jest takie trudne i wcale nie wymaga dużych nakładów finansowych. Do celów tego poradnika, który też jest jednocześnie relacją z budowy, wybrałem taki model, taki zestaw narzędzi, farb i dodatków, który da całkiem przyzwoite efekty, nie zrujnuje nam portfela, zapewni co najmniej kilka godzin relaksującego zajęcia i co najważniejsze, nauczy podstawowych technik modelarskiego rzemiosła. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom, zapraszam na film. Model, jaki wybrałem do tego poradnika, to czołg amerykański M41 Walker Bulldog w zestawie firmy Tamiya, skala 1:35. Jest to jeden z najtańszych modeli czołgów w tej skali. Bardzo stary zestaw, premierę miał blisko 50 lat temu. Jednak jak na Tamiję przystało, jest to model bardzo przyzwoity i świetnie nadaje się na początek. W pudełku znajdujemy instrukcję, duże elementy kadłuba oraz wieży czołgu, ramkę z drobniejszymi częściami, ramkę z kołami i kolejną z 3 figurkami. Gumowe gąsienice, tulejki do kół oraz arkusz kalkomanii, który pozwala na wykonanie modelu w jednej z 3 wersji malowania, 2 wersje japońskich sił samoobrony i 1 Armii Stanów Zjednoczonych. M41 to lekki czołg, który wszedł do służby w roku 1951 podczas wojny koreańskiej. Był produkowany w zakładach Cadillaca w Cleveland. Nazwany został na cześć generała Waltona Walkera, który zginął właśnie w Korei w wypadku jeepa. Początkowo czołg nazywany był po prostu M41 Bulldog czy też Little Bulldog. Po wielu poprawkach, których wymagała konstrukcja, które wyszły na jaw właśnie w czasie wojny w Korei, M41 Walker Bulldog był wykorzystywany w Wietnamie, ale trafił też do wielu armii na całym świecie, m.in. właśnie do Japonii, Brazylii czy też do niemieckiej Bundeswehry. My wykonamy sobie model w malowaniu pudełkowym z oznaczeniami armii amerykańskiej. Mamy tutaj wersję wczesną czołgu, która przedstawia stan z około połowy lat 50., a więc jeszcze sprzed wojny w Wietnamie. Nie chciałbym tutaj się zbytnio zagłębiać w aspekty historyczne. Oczywiście warto wiedzieć jak najwięcej na temat pojazdu, który budujemy, ale dzisiaj skupimy się przede wszystkim na prawidłowym wykonaniu modelu na podstawie tego, co mamy w pudełku. Drogą wstępu jeszcze chciałbym tylko dodać, że na kanale znajdziecie podobny film, w którym sklejałem model samolotu P-11. I jeśli go jeszcze nie widzieliście, to warto potem też zerknąć, choćby dlatego, że w tym filmie, który oglądacie, będzie kilka odniesień do tamtego materiału. Na początek lista potrzebnych narzędzi, których będę używał podczas budowy. Cążki do wycinania części z ramek. W poprzednim poradniku używałem najtańszych cążek i takie właściwie mogłyby zostać, ale jeśli chcecie pójść krok dalej, to ciekawą opcją są bardziej precyzyjne cążki za około 30 zł firmy Fine Art lub Ustar. Bardzo do siebie podobne, obie te pary cążek mają znacznie cieńsze ostrza i łatwiej nimi wycinać najmniejsze części. Nożyk standardowy firmy Excel, tutaj w zupełności wystarczy. Pilnik, używałem wcześniej zwykłego pilnika o gradacjach 360 i 1000. Dodam teraz jeszcze drugi o gradacjach 600 i 1200. Będzie on dobrym uzupełnieniem. Przyda się też kilka skrawków papieru ściernego. Penseta do chwytania najmniejszych detali. Klej do plastiku, oczywiście mój ulubiony Tamiya Extra-Tin. Niestety aktualnie mogą być drobne problemy z dostępnością tego kleju w Polsce, ale w razie czego można też skorzystać z zamienników takich firm jak AK Interactive, Ammo czy też Mr. Hobby. Ważne, żeby był to klej rzadki, który sam wpływa w szczeliny pomiędzy częściami i odparowuje w całości bez pozostawiania śladów. Farba w sprayu w kolorze głównym czołgu, a więc amerykański Olive Drab Tamiya TS5. Do tego kilka farb Hataka w małych pojemniczkach do nakładania pędzelkiem. Czarna, gunmetal, srebrna, czerwona i brązowa. Kolor główny teoretycznie też można nałożyć pędzelkiem w taki sposób, jaki pokazałem w poradniku z P11.
Jednak w przypadku modeli czołgów takie malowanie jest utrudnione ze względu na ilość detali i nierówności na powierzchni. Mam też Patafix do mocowania elementów w trakcie malowania, lakiery bezbarwne Vallejo w płynie, matowy i błyszczący, które zostały z budowy P11, też się przydadzą. Pędzelki Renesans, jeden płaski, jeden okrągły. Potrzebny będzie też płyn do kalkomanii, tym razem wybrałem płyn Tamiya Mark Fit Strong. Dlaczego wybór padł na ten płyn, odpowiem w dalszej części filmu. Skorzystam jeszcze z olejnego washa w kolorze czarno-brązowym od Modeler's World. Poza tym przydadzą się pojemniki do mieszania farb, pipety, wykałaczki, patyczki z bawełną i zwykła woda. Tak przygotowani możemy śmiało zaczynać sklejanie. Zaczynamy zgodnie z instrukcją od przygotowania tzw. wanny czołgu, czyli dolnej części kadłuba. Wklejam piasty kół napędowych, haki i tą przegrodę wewnątrz, która zakończona jest takim zatrzaskiem do mocowania góry kadłuba. W starych modelach Tamii możecie natknąć się na oznaczenia, które sugerują, że jest to miejsce do umieszczania baterii. Dawno temu modele te występowały też w wersjach jeżdżących z silniczkiem, stąd ta pozostałość. Po wklejeniu tych pierwszych części obracam wannę i przechodzimy do punktu drugiego. Tutaj czeka na nas już dużo więcej elementów. Wszystkie po kolei wycinamy z ramek, dokładnie oczyszczamy z nadlewek i przyklejamy we wskazanych miejscach. Mamy tutaj m.in. oświetlenie i pierwszą sugestię co do malowania. Instrukcja zaleca pomalowanie tych świateł czerwoną błyszczącą farbą. Ja jednak zrobię to na samym końcu budowy. Przy montażu kół trzeba pamiętać o włożeniu do środka tych czarnych gumowych tulejek. Nie wklejam ich, tylko wkładam. Dopiero połówki kół sklejam ze sobą, ale też na tyle delikatnie, żeby klej nie zalał tulejki wewnątrz. Dzięki temu koła po zamontowaniu na drążkach będą mogły się swobodnie kręcić. Dokładnie oszlifowane koła jednak nie trafiają jeszcze na miejsce. Tymczasowo mocuję je przy pomocy Patafixu na wykałaczkach i pomaluję je osobno. Malowanie kół wraz z kadłubem na pewno sprawiłoby problemy w postaci niedomalowanych fragmentów zawieszenia, które byłyby zasłonięte przez koła. Dlatego zdecydowanie wygodniej jest właśnie pomalować koła oddzielnie. Walker Bulldog wyposażony był w armatę kalibru 76 mm, którą teraz musimy zmontować. Lufa składa się z dwóch połówek, wycinam je z ramek i ostrożnie usuwam pozostałości po cięciu. Warto tutaj pomóc sobie jakiegoś rodzaju spinaczami. Kluczowe jest, aby połówki lufy były jak najlepiej dopasowane. Jakiekolwiek przesunięcie da w efekcie taki schodek, który po sklejeniu będzie widoczny i dosyć trudny do usunięcia. Z tego też powodu często modelarze zastępują lufy plastikowe odpowiednikami wykonanymi z metalu. Do tego czołgu jednak taka opcjonalna lufa nie jest osiągalna i trzeba sobie radzić z tym, co mamy w zestawie. Po sklejeniu połówek lufy czekamy, aż klej dobrze wyschnie. Po około godzinie możemy przystąpić do szlifowania tego podłużnego szwu. On nawet mimo super dokładnego dopasowania połówek zawsze będzie i trzeba go zeszlifować. Tutaj lepiej od płaskiego pilniczka sprawdzi się papier ścierny. Jak już udało się wyrównać lufę, to wklejam ją do jarzma.
Kolejny punkt to montaż wieży. Przygotowane działo wkładam w wyznaczonym miejscu. Nie trzeba go przyklejać, wtedy działo pozostanie ruchome. Podobnie rzecz ma się z włazem dowódcy, nie trzeba go wklejać na stałe. Można wykonać tutaj zawiasy w taki sposób, że właz będzie się otwierał i zamykał. W zestawie mamy figurkę dowódcy, a więc można potem umieścić go na stanowisku. Ja jednak nie planuję robić czołgu w wersji otwartej i przykleję włas na stałe. Mamy tutaj też dwie anteny, a właściwie tylko ich dolne sekcje. Brakuje kilku centymetrów, które można wykonać z fragmentu ramki. Wycinam w miarę długi kawałek i ostrożnie podgrzewam go nad ogniem. Kiedy plastik zmięknie, wystarczy pociągnąć za oba końce i mamy cienki pręt, który będzie się dobrze nadawał na antenę. Na razie anten nie przyklejam do wieży, żeby nie złamać ich niechcący w trakcie dalszych prac. Kolejny element to karabin maszynowy Browning M2. Jest to broń, która jest używana w amerykańskiej armii po dziś dzień od blisko 100 lat. Przyklejam do wieży statyw karabinu, ale sam karabin pozostawię jeszcze do malowania osobno. Przyklejam jeszcze tylną płytę wieży, kanistry oraz kilkanaście drobnych uchwytów. Teraz pora na górną część kadłuba. Wklejam końcówki układu wydechowego, które trzeba włożyć od spodu. Przyklejam też właz kierowcy, zestaw narzędzi na prawym błotniku, reflektory i zapasowe ogniwa gąsienic. Obok lewego wydechu wkładam podporę działa. Może to być małe zaskoczenie, ale standardowa pozycja do jazdy dla czołgu Walker Bulldog była właśnie taka, z armatą skierowaną do tyłu. Nawet na grafice z pudełka zauważcie, że czołg stoi tyłem. Można już złożyć obie części kadłuba. Dookoła sklejam elementy ze sobą. Zwracam uwagę szczególnie na połączenie z przodu i z tyłu, czyli tam, gdzie będą one najbardziej widoczne. Pasują one do siebie dosyć dobrze, właściwie nie ma potrzeby używania szpachlówki. Jednak gdyby okazało się, że jakąś szczelinę warto uzupełnić, to pokażę Wam, jak można to zrobić, nie mając szpachlówki pod ręką. Przy okazji na łączeniu przednich płyt pancernych zrobię imitację spawu. Wykorzystam fragment plastiku pozostały z ramki, której użyłem do wykonania anteny. Docinam kawałek o długości miejsca łączenia płyt. Dość obficie teraz nakładam klej.
Po kilkudziesięciu sekundach klej rozpuści ten cienki kawałek plastiku i możemy go teraz dowolnie uformować. Przy pomocy nożyka robię takie gęste nacięcia, które w efekcie mają przypominać linię spawu. Zamiast nożyka można użyć też na przykład wykałaczki, wtedy kształt spawu będzie trochę inny. Można też zastosować obie te metody jednocześnie. Po wszystkim warto przesmarować tą linię spawu jeszcze raz klejem. Pora na malowanie. Wieżę warto zamocować sobie tak, aby łatwo było nią obracać w trakcie malowania. Farbę sprayu można włożyć do pojemnika z ciepłą wodą na kilka minut przed malowaniem. Poprawi to nieco właściwości farby i da gładszą powierzchnię po malowaniu. Trzeba dokładnie oglądać model z każdej strony w trakcie malowania, żeby nie zostawić jakiegoś niedomalowanego miejsca. Pamiętajcie, że malowanie sprayem wymaga dobrej wentylacji. Bez takiego odciągu nie radzę malować w domu, nawet przy otwartych oknach. Zdecydowanie lepiej po prostu wyjść z przygotowanymi elementami na zewnątrz i tam wszystko pomalować za jednym razem. W międzyczasie, kiedy farba będzie schła, zajmiemy się gąsienicami. Pomaluję je brązową farbą, której odmierzam 2 ml i rozcieńczam wodą w ilości pół ml, czyli mamy proporcję 4:1. Zaczynam od wewnętrznej strony, maluję je dużym pędzlem na całej powierzchni gąsienic. Od razu, kiedy tylko skończę malowanie, biorę patyczek z bawełną i przecieram z farby białe pasy. Są to ślady, po których toczą się koła. Wykorzystam tutaj fakt, że gąsienice wykonane są z gumy w takim metalicznym kolorze. Od strony zewnętrznej gąsienicę maluję tą samą farbą. Tutaj jednak jest trochę trudniej ze względu na nierówną powierzchnię ogniw. Po około 30 minutach położyłem jeszcze jedną warstwę, która przykryje już większość niedomalowanych zakamarków. Gąsienice w czołgu Walker Bulldog nie są w całości metalowe. Te elementy na środku to gumowe okładziny, które ułatwiały poruszanie się czołgu po utwardzonych drogach. Pomaluję je czarną farbą, którą podobnie jak brązową rozcieńczyłem wodą w proporcji 4:1. Takie dosyć proste malowanie, ale jednak gąsienice wyglądają już dużo lepiej niż w pierwotnej wersji z błyszczącej gumy. Mamy teraz fajne matowe wykończenie i ogólnie chyba nie najgorzej to wygląda. Farba w sprayu już na pewno wyschła, można zająć się kołami. Pomaluję na czarno bandaże kół, czyli takie gumowe okładziny, nakładki, które oddzielają stalowe koło od gąsienicy w trakcie pracy. W zdecydowanej większości czołgów na kołach występują bandaże, ale nie jest to reguła. Są też czołgi z kołami stalowymi w całości. Na przykład niemieckie Pantery czy Tygrysy występowały w wersjach bez bandaży. Jak widzicie, koła maluje się dość szybko, obracanie wykałaczką w palcach mocno ułatwia pracę. W naszym modelu jedynie koła napędowe i napinające, czyli te ostatnie, pozostawiamy w wersji jednokolorowej.
Kolorem gunmetal pomaluję karabin. Niepomalowaną pozostawię tylko podstawkę zasobnika na amunicję. Miałem tutaj dylemat, bo karabiny tego typu zwykle są po prostu czarne. Jednak instrukcje zawsze sugerują malowanie takiego uzbrojenia kolorem gunmetal. Posłuchajmy się tym razem instrukcji. Tą samą farbą maluję też fragment gąsienicy leżący na błotniku, a także metalową część młota przytroczonego do wieży. Trzonek maluję na brązowo. Przy okazji pomaluję jeszcze podstawy anten również brązową farbą. Do tylnych świateł zakraplam odrobinę czerwonej farby. Przednie reflektory zewnętrzne maluję farbą srebrną, a wewnętrzne na czarno. Także na czarno maluję wizjery na wieży dookoła włazu dowódcy. Teraz wszystkie te światła i wizjery potraktuję błyszczącym lakierem bezbarwnym. Można już przystąpić do nakładania kalkomanii. Jeśli chodzi o płyn do kalek, to w odróżnieniu od poradnika z P11 wybrałem zamiast zwykłego Tamiya Mark Fit wersję Strong, czyli płyn, można powiedzieć, bardziej agresywny. Zgodnie ze sztuką powinienem teraz położyć w miejsca, gdzie będę nakładał kalkomanię, lakier bezbarwny, błyszczący, ale trochę mi szkoda ryzykować utraty takiej ładnej powierzchni po malowaniu sprayem, bo na pewno jakieś chociażby minimalne ślady po pociągnięciach pędzla pozostaną. A więc zrezygnuję teraz z lakieru błyszczącego, ale w zamian wykorzystam mocniejszy płyn, który trochę lepiej zmiękczy kalkomanię, co z kolei powinno zredukować tak zwany efekt srebrzenia. Model mamy pomalowany farbą w sprayu, która jest dosyć odporna na chemię tego typu i nie powinno być też problemu, że mocniejszy, bardziej agresywny płyn zaszkodzi farbie. Kalkomanię po kolei wycinam z arkusza i wrzucam do wody na około pół minuty. W tym czasie nakładam płyn na miejsce, w które trafi kalka i jak tylko grafika da się już zsunąć z papierka, przenoszę ją na model. Patyczkiem z bawełną odsączam nadmiar wody i płynu. Od tego momentu czekam około 20-30 sekund i nakładam płyn na kalkę dosyć obficie i już tak zostawiam do wyschnięcia. Płyn swobodnie odparuje, ale wcześniej zmiękczy kalkomanię i dopasuje się ona do nierównego podłoża. Mimo że na oko jest to płaska powierzchnia, to takie matowe wykończenie sprawia, że w skali mikro jest ona, można powiedzieć, chropowata i pod taką kalkomanią uwięzione zostają mikroskopijne pęcherzyki powietrza. Brak lakieru błyszczącego czy też odpowiednio mocnych płynów do kalek stwarza ryzyko, że te pęcherzyki objawiają nam się po wyschnięciu w postaci takich mieniących się na srebrno plam na przeźroczystym filmie kalkomanii. Stąd właśnie to srebrzenie. Jak widzicie, nie udało mi się go uniknąć w 100%, ale też dzięki temu możecie zobaczyć, jak takie srebrzenie może wyglądać. Na pewno gdybym użył tego słabszego płynu lub też w ogóle nie użył płynu do kalek, to całe te przestrzenie pomiędzy cyframi, ten bezbarwny film byłby wypełniony uwięzionym powietrzem. A tak wygląda to całkiem nie najgorzej. Pozostaje jeszcze kwestia błyszczenia się kalkomanii z zewnątrz. Tutaj już nie ma wyjścia i trzeba położyć lakier bezbarwny. Rozcieńczam go z wodą w proporcji 2:1, 2 części lakieru na 1 część wody.
Nakładam lakier na całe powierzchnie, które mają nałożone kalki. Gdybym zamalował tylko same kalkomanie, to ta granica malowania na pewno byłaby widoczna. Nie da się ukryć, że model wygląda nieco monotonnie, dlatego postanowiłem do takiego klasycznego malowania dodać chociaż namiastkę weatheringu w postaci olejnego washa. Nada on trochę głębi całej bryle. Nakładam wash dużym pędzlem właściwie na cały model. Trzeba uważać z ilością, żeby nie przesadzić, ale generalnie taka metoda washowania nie jest specjalnie trudna. Większe powierzchnie można urozmaicić pracując patyczkiem z bawełną, wtedy uzyskamy takie całkiem ciekawe przebarwienia czy plamy. Wash to taka bardzo rozcieńczona farba, która wpływa w zagłębienia, ale też przy takim całościowym nakładaniu spełnia rolę filtra. Sprawia, że na przykład te śnieżno-białe wcześniej kalkomanie nie odznaczają się tak nienaturalnie, a bardziej teraz wtapiają w otoczenie. Tak samo z karabinem, który pomalowany farbą gunmetal nie wygląda najlepiej. Po potraktowaniu washem jest już całkiem nieźle. Wracamy jeszcze do gąsienic, które trzeba jeszcze spiąć. Robię to przy pomocy rozgrzanego płaskiego metalowego przedmiotu. Nakładam wszystkie koła poza kołami napędowymi, które montuję na samym końcu, jak już gąsienice będą na miejscu. Można już założyć wieżę. Przyklejam do niej jeszcze tylko anteny i zakładam karabin. Gotowe. Model jest złożony, pomalowany w podstawowy sposób. Skończonym na pewno bym go nie nazwał, bo można jeszcze zrobić przy nim naprawdę sporo, od strony brudzenia, malowania, nanoszenia śladów eksploatacji, obić itd. Ale jeśli ma to być Wasz pierwszy model, to proponowałbym właśnie skupić się na doprowadzeniu go do takiego stanu, do w miarę poprawnego i czystego wykończenia. Jeśli to się uda, to jak najbardziej teraz można już się pobawić w weathering z zastosowaniem materiałów i technik, których jest całe mnóstwo. Celem tego filmu było pokazanie, że przy naprawdę skromnym wyposażeniu warsztatu można skleić i pomalować całkiem niebrzydki model. Tak jak wspomniałem na początku, nowym widzom polecam jako uzupełnienie obejrzeć film z budową samolotu P-11. Będzie to takie powtórzenie materiału. Odsyłam też do serii filmików, w której z nieco bardziej nastawieniem na szczegóły budowałem model Cromwella, czyli czołgu generała Maczka. Bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału i do następnego razu. Pozdrawiam, cześć!